Witam, tutaj Shaolin. Jesteście na kanale związanymi z inwestycjami, spółkami dywidendowymi i inwestycjami w kryptowaluty. A dzisiaj kontynuacja psiego zaprzęgu, portfela dywidendowego. Co dokładnie się w nim zmieniło, co zostało usunięte, a co dobrane, dowiecie się w kontynuacji tego materiału. Zapraszam. I tak. Portfel przed zakupami to jest 23 grudzień 2023 roku. Wygląda tak, że sumarycznie razem z gotówką jest 22 694 zł. I samej gotówki jest dostępne 4294 zł. W portfelu w sumie nic się nie zmieniło od ostatniego zakupu, czyli Home Depot. To była jedna spółka. Mamy wszystko tak samo. Najlepiej w tej chwili wychodzi grupa Kenty. Tu mamy 45% zysku. Następnie Dom Development 27,61%. Spółki amerykańskie troszkę gorzej wychodzą poza właśnie Home Depot, który jest prawie 8%. A najgorzej wychodzi CD Projekt, gdzie mamy 52% na minusie. I tak prezentuje się ten portfel. Jeżeli chcecie jakichś dokładniejszych informacji, zastopujcie sobie, zobaczcie sobie wszystko dokładnie. Zysk na tą chwilę jest 249 zł. Tutaj mamy wykres kołowy. Jak to się wszystko prezentuje? Grupa Kenty 32,9%. Bardzo dużo ze względu na to, że wzrosły akcje potężnie. Następnie Dom Development 21%, Rio Tinto 17,4%, Verizon 9,6%, CD Projekt 8,2% i Home Depot 7,5%. I tutaj jest jeszcze Colgate, prawie 3,5%. Sumarycznie ten portfel spełnia założenia. Głównie tu chodzi o grupę Kenty, czyli 15%, tutaj jest o wiele więcej i Rio Tinto też 15%. Są też nowe założenia ogólnie portfela, ale do tego przejdziemy na koniec. I tutaj przechodzimy sobie do dywidend. Na rok 2023 bardzo dobry wynik, 1200 zł. Widać tutaj bardzo wyraźnie, że najlepsze dwie dojne krowy to grupa Kenty i Dom Development. Sama grupa Kenty wypłaciła w dywidendach 500 zł, a Dom Development 412 zł. Dom Development ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o dywidendy, ale sam prezes uważa, że te wyniki są trochę przereklamowane, że to nie jest normalne, jak wyglądają ceny nieruchomości w Polsce i może to w końcu kiedyś runąć. Więc trzeba się przygotować, że w przyszłości może być tak, że dywidendy Dom Development spadną. Pozostałe spółki mają różne wyniki, jeszcze dosyć dobrze wychodzi Rio Tinto i Verizon, a CD Projekt, Colgate, Home Depot, no już troszkę słabiej i Activision. Activision? Przecież tej spółki już nie ma. O co chodzi? No tak, mamy problem. Szaleństwo. Gdzie jest Activision Blizzard? To szaleństwo. Szaleństwo? To Sparta. Dokładnie, to jest Sparta. Spółka została potraktowana w sposób spartański i usunięta. Jak to się stało? Dokładnie, to w sumie ja tej spółki nie usunąłem. Sytuacja wygląda tak, że to była zwykła fuzja. Nie będę wchodził w szczegóły, ale fuzja to jest takie zjawisko, że spółka została zdjęta z giełdy. W przeszłości Activision Blizzard został wykupiony przez Microsoft.
I dzięki temu, że Microsoft wykupił tą spółkę, automatycznie papiery wartościowe zostały zdjęte z giełdy. I takie zjawisko nazywa się fuzją. W tym wypadku spółka została sprzedana i na konto trafiło 1612 zł w związku z tym. Dlatego na przestrzeni lat spółki w portfelu mogą się zmieniać. Niekoniecznie my sami nawet będziemy sprzedawać te spółki, ale sytuacja na rynku może wyglądać tak, że zostaną po prostu usunięte przez zjawisko zwane fuzją. Fuzja wytłumaczona, więc jedziemy po nasze spółeczki. Hear my voice, I shut it out loud. It's my life and it's now or never. Proszę bardzo, tutaj już po zakupach mamy dwie spółeczki zakupione. Jedna to Texas Instruments, czyli amerykańska spółka zajmująca się chipami. Chodzi tutaj o chipy analogowe i spółka Nouka, polska spółka, która zajmuje się wspieraniem prywatnych aptek. Texas Instruments jest spółką bardzo mocną, jeżeli chodzi o fundamenty. Około 16% rosnąca dywidenda w skali 5-letniej, bardzo dobre wyniki, a Nouka nie dość, że rosnąca dywidenda jest regularnie, to oni jeszcze mają taką politykę dywidendową, że starają się przynajmniej o 10% podnosić dywidendę rocznie. Bardzo dobre spółeczki. Myślę, że będą bardzo dobrze pracowały w tym portfelu. Szczególnie, że Texas Instruments jest spółką, która produkuje chipy. Co prawda są to chipy analogowe, ale są jedną z najlepszych spółek na świecie, jeżeli chodzi o chipy analogowe, półprzewodniki analogowe. I tak po zakupach portfel jest warty 21 838 zł, a razem z gotówką tutaj jest 259 zł, jest warty 22 134 zł. I tak wygląda portfel już po zmianach. Widzimy, że grupa Kenty spadła między innymi 27,6%. Mamy stosunek wszystkich akcji grupy Kenty w całym portfelu i nowe nabytki, czyli Texas Instruments 12,3%. Właśnie chcieliśmy mieć 12%, jest 12% i Nouka 4%. Cele na najbliższy rok to będzie m.in. spowodowanie tak, by Home Depot było 12%, Nouka około 8% i jeżeli Rio Tinto będzie tak w tym wypadku poniżej 15%, to dokupienie pewnie symbolicznie jednej akcji tej spółki. I trafiliśmy do naszego portfela docelowego, czyli tak bym chciał, żeby portfel wyglądał. I najważniejsze 4 spółeczki, tutaj mamy grupę Kenty, Rio Tinto, Texas Instruments i Home Depot. To są te muchomory, one będą najważniejsze w naszym portfelu. Drugie skrzypce grają paprotki, czyli te spółeczki tutaj, zaczynając od Nouka, Dom Development, L'Oreal, Visa i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Trudna nazwa. Ta ostatnia spółka to spółka z Tajwanu, która produkuje układy scalone dla całego świata. Jest najlepszą spółką, jeżeli chodzi o produkcję układów scalonych, tych najbardziej zaawansowanych. Między innymi produkuje układy scalone dla Nvidia, AMD czy Apple. Jeszcze mamy tutaj spółkę Visa oraz L'Oreal. Visa, każdy zna karty kredytowe czy debetowe. Biznes jest bardzo prosty. Spółka bardzo szybko się rozwija. Dywidenda jest niska, ale dividend growth bardzo agresywnie rośnie do góry.
A L'Oréal, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe europejskie, jest niekwestionowanym liderem. Dywidendy rosnące od prawie 20 lat. L'Oréal to jest bardzo stara firma, która produkuje kosmetyki na cały świat. Oczywiście te trzy ostatnie spółki to spółki, które są planowane, ich kupno będzie planowane w przyszłości. W zestawieniu mamy też trzy trucizny, czyli Colgate, Verizon, CD Projekt. Trucizna potocznie. Chodzi o to, że rosnąca dywidenda jest bardzo niska. Zarówno czy Colgate, czy Verizon między 2 czy 3% rosnąca dywidenda w skali 5-letniej, a CD Projekt ma dywidendę, ale co 2 lata nie jest ona regularna. Dzień sądu nadchodzi. Tutaj mamy spółeczki, które będziemy oceniać, która przejdzie dalej, nie zostanie sprzedana w danym roku. Kolor zielony oznacza, że spółki przechodzą, pomarańczowy ostrzeżenie, a kolor czerwony, że spółka zostanie usunięta. CD Projekt jako jedyny wyjątek nie jest brany tutaj pod uwagę. Inne spółki są brane pod uwagę. W tym roku wszystkie spółki przechodzą dalej, nie są sprzedawane. Jeżeli popatrzymy na spółkę Verizon i Colgate, to wychodzą dosyć słabo, bo tutaj mamy w przypadku Colgate 3% wzrost 5-letniej dywidendy, a Verizon to jest 2,10%, więc bardzo słaby wynik, ale pomimo tego spółki zostają ze względu na to, że to jest dodatnia dana. W tym roku jeszcze dom maklerski mBank dał nam prezent. Bardzo fajny. Dużo osób walczyło o to. Chodzi o zmniejszenie podatku ze spółek amerykańskich, gdzie będziemy mieć 15% mniejsze podatki z dywidend niż wcześniej, po prostu używając tego domu maklerskiego. Na horyzoncie pojawiła się też dodatkowa informacja związana z nowym rządem. Chodzi o to, że podatek Belki prawdopodobnie do kwoty 100 tysięcy zostanie usunięty. To jest bardzo dobra informacja dla inwestorów początkujących, którzy mają mniejsze kwoty i często to są kwoty do 100 tysięcy. Rzadko to jest tak, że są większe kwoty niż 100 tysięcy. Dzięki temu ich portfele mogą bardziej się rozwijać w ogóle w świecie inwestycji. Ale czy faktycznie to zostanie wprowadzone? Czas pokaże. Pożyjemy, zobaczymy. Więc widzieliście już budowę portfela obecną, jak wygląda ten portfel na tą chwilę. No a teraz podsumujemy sobie portfel, w ogóle budowę i przyszłość związaną z tym portfelem. Tak jak wcześniej wspomniałem, portfel ma z dywidend 1200 zł i zgodnie z zasadą połowę kwoty jest reinwestowane, czyli w tym wypadku to jest 600 zł, a drugie 600 zł trafia na prywatne konto. Kolejno od początku roku 2024 co miesiąc na konto tego portfela będzie trafiało 250 zł. Zgodnie z zasadą śnieżnej kuli. Im więcej będziemy dokładać do portfela, tym bardziej on będzie się rozwijał. Będzie coraz większe przychody w przyszłości dostarczał. Na koniec chcę przedstawić informację związaną z tym, że wszystko, co tutaj zostało przedstawione, jest opinią, a nie poradą inwestycyjną. Pamiętajcie, żeby zawsze podejmować samodzielnie decyzje inwestycyjne. I jeżeli faktycznie dotrwaliście do tego momentu, te wszystkie materiały podobają Wam się, edukują Was, rozwijają, zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli naprawdę uważacie, że ten kanał jest dobry i chcecie, by ten kanał rozwijał się jeszcze lepiej, w lepszy sposób, zostawcie taktyczny komentarz i napiszcie w nim wilk.
Dobrze, będziemy kończyć tą naszą przygodę w tym roku. Mam nadzieję, że wasz rok był równie dobry jak mój, jeżeli chodzi o dywidendy i zwycięstwa inwestycyjne. A jeżeli nie, to pamiętajcie, to nie jest sprint, tylko maraton. Żegnam, Shaolin.